Za mną stoi najnowsza Skoda Fabia RS Rally 2. Egzemplarz o tyle ciekawy, że wyjechał dopiero co z fabryki, ma zerowy przebieg, także jest to całkowicie nowe auto. Jest to tak naprawdę całkowicie nowe auto w świecie rajdowym, ponieważ debiut tego samochodu miał miejsce w 2023 roku. Dopiero od rajdu Monte Carlo zawodnicy używają go w Mistrzostwach Świata. Najnowsza Skoda Fabia RS Rally 2 bazuje na czwartej generacji Skody Fabia, tego cywilnego, normalnego samochodu. Samochód jest absolutnie bardzo nowoczesny, wydaje się dużo niższy niż poprzedniczka, przynajmniej jak pierwszy raz widzę to auto w specyfikacji asfaltowej. No też te kształty są nowoczesne i na miarę dzisiejszych czasów. Względem normalnej Fabii widzimy sporo różnic. Samochód jest niższy, jest dużo szerszy, jest poszerzony, ma szerokie nadkola i błotniki. To się dzieje nie bez powodu, ponieważ żebyśmy na asfalcie mogli zastosować 18-calowe felgi, które mają szerokość 8 cali, musimy mieć więcej miejsca. Dlaczego też takie felgi? Ze względu na to, że musimy mieć duże hamulce. Tarcze tutaj mają 355 mm z przodu, 300 mm z tyłu. Aerodynamika, którą widzimy, czyli spoiler z tyłu, taka lotka, która jest wydłużona w przypadku Fabii RS. Tutaj mamy wlot powietrza do środka, czyli tak naprawdę jedyne chłodzenie załogi rajdowej na odcinku specjalnym. Maska też ma specjalne tutaj wloty, żebyśmy mieli lepsze odprowadzenie ciepła. Z przodu mamy intercooler, chłodnicę. Tutaj to położenie też się zmieniło ze względu na to, że w poprzedniej generacji czasami na rajdach szutrowych mieliśmy kłopot z tym, że wjeżdżając w głębokie kolejny zbieramy dużo piasku i automatycznie samochód mógł nam się przegrzewać. W tej chwili mamy inne ułożenie, bardziej takie pionowe, z kosem u góry, więc samochód jest bardziej wydajny i bardziej bezawaryjny na rajdach szutrowych. Lusterka, które możecie zobaczyć, są z karbonu, bardzo lekkie. Wszystkie elementy nadwozia tak naprawdę bazują na seryjnej odmianie, ale są albo zmienione, odelżone, ponieważ samochód z napędem na 4 koła, na tych większych hamulcach, większych felgach z klatką bezpieczeństwa waży tylko 1230 kg. Jest to naprawdę niska masa, ona jest zgodna z regulaminem dla samochodów kategorii Rally 2. Z tyłu samochód też wygląda bardzo świeżo, możemy zobaczyć te LEDowe lampy. Ta szyba tutaj z tyłu na klapie i szyba z przodu są normalne szklane, natomiast tutaj po bokach, we wszystkich 4 drzwiach szyby są z lekkich materiałów. Tak naprawdę dla mnie, jako dla kierowcy rajdowego, zmian jest bardzo dużo, ponieważ samochód jest taką sztuką drobnych ulepszeń z perspektywy fabryki Skoda Motorsport, natomiast ostatecznie, wypuszczając najnowszą generację, zostały zmienione w większości elementy i szczegóły samochodu, już choćby poczynając od jednostki napędowej, czyli mamy tutaj silnik 1,6 litra, który zgodnie z parametrami wszystkich producentów kategorii Aut Rally 2 powinien mieć na poziomie 280-290 koni. Fakty są takie, że te samochody bywają trochę mocniejsze. Moment obrotowy na poziomie 440-470 Nm. Natomiast te konie mechaniczne, które są dostępne w autach kategorii Rally 2, są zupełnie inne niż gdy mamy do czynienia z samochodami, którymi jeździmy po drogach. Silnik, który mamy w tej rajdówce, bazuje na silniku 2.0 TSI, który możemy spotkać m.in. w Skodzie Superb 2.0 TSI, czy też jest to z podobnej rodziny silników, jak mamy w Octavii RS. Dla mnie jest to tak naprawdę bardzo emocjonujące, ponieważ przez 5 lat, przez większość mojej przygody z rajdami samochodowymi ścigałem się poprzedniczką, Fabią trzeciej generacji, i w tej chwili, gdy widzę Fabię czwartej generacji, ona mi się wizualnie bardzo podoba. Mam wrażenie, że podoba mi się bardziej niż poprzedni samochód. Kształty są bardzo agresywne, ten prześwit jest tak naprawdę bardzo, bardzo mały, samochód wygląda na sportowy. Jak już się na niego patrzy, to widać, że będzie bardzo szybko jechał na asfalcie i ta przesiadka po takich pierwszych kilometrach, mam wrażenie, że jest zapowiedzią tego, że ten samochód jest lepszy, taki ma być. Tak właśnie projektuje go Skoda Motorsport.
to ona jest podobna do starszej odmiany, natomiast tutaj przede mną jest dużo większy wyświetlacz dla mnie i dla Szymona. Kierownica ma zupełnie inne oprzyrządowanie tutaj. Co ciekawe, odpalamy samochód tutaj tym przyciskiem Skody. Tutaj mam zarządzanie większą ilością rzeczy tak naprawdę z samej kierownicy. Wcześniej miałem takie pokrętła, przyciski i po części bardziej sterowałem tutaj z tego miejsca. Tutaj mam w tej chwili wszystko pod ręką. Wycieraczki, mapę podtrzymania turbo, dodatkowe światła, w których jeżeli jedziemy na przykład w nocy, procedurę startu, z której startujemy, tryb stage, wszystko jestem w stanie włączyć przyciskiem. Wydaje się to, że jest bardziej pomyślane, takie ergonomiczne, a z drugiej strony dużo ładniej wygląda, ponieważ ta kierownica jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Pierwsze odczucie asfaltowe, co prawda jeździmy na torze, jest bardzo dobre. To, co zwraca moją uwagę na duży plus, a to jest tak naprawdę rzadkie, ponieważ te auta Rally 2, nawet w kolejnych generacjach, one niedużo się różnią, bo już są praktycznie na limicie swoich możliwości i znaleźć w nowym samochodzie 0,2 sekundy na kilometrze, to już jest duży przeskok w rajdach samochodowych. I to, co zwraca moją uwagę od razu pozytywną, to jest moje wyczucie hamulca. Już w poprzedniej edycji te hamulce w aucie Rally 2 były naprawdę i bardzo skuteczne i bardzo łatwo było wyczuć moment bloków. Tutaj jest jeszcze lepiej, to jest taka moja perspektywa. Jeżeli chodzi o inicjację skrętu, samochód jest naprawdę bardzo bezpośredni, bardziej bezpośredni niż poprzedni, więc to pierwsze wrażenie jest dobre. Tym bardziej, że rozstaw osi samochodu jest trochę dłuższy, więc wydawać by się mogło, że wcale to auto nie będzie tak dobrze skręcać. Na torze faktycznie czuję podsterowność, tak jak zawsze w aucie Rally 2, nad tym pewnie będziemy musieli dopiero pracować z setupami. Jeżeli chodzi o dynamikę, to pierwsze 3 biegi są podobne z generacją poprzednią. Na 4., 5. biegu auto jedzie trochę szybciej, a to trochę szybciej już w rajdzie ma znaczenie, bo jeżeli nawet silnik jest o około 5 koni mocniejszy, to już daje duży efekt. Moc jest dostępna naprawdę natychmiastowo. Wrażenie jest takie, gdy włączymy tryb stage, że samochód jest dosłownie elektryczny. Rzadko się zdarza, nawet w świecie profesjonalnych samochodów rajdowych, żeby nowa rajdówka w debiucie prezentowała tak dobre tempo. Stawka WRC2 w tej chwili jest niezwykle mocna, natomiast Skoda Motorsport po raz kolejny pokazała, że potrafi zbudować szybkie i bezawaryjne auto rajdowe. Za mną 6 rajdów szutrowych, nie mogę doczekać się już odcinków asfaltowych. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrybowania kanału. Pozdrawiam, Miko Marczyk.